Owszem, jestem resortowym dzieckiem. Myśmy mieli łatwiej, myśmy mieli lepiej. PRL o nas dbał. Ja na przykład, podobnie jak moi rówieśnicy z tego samego środowiska, miałam zaplanowaną karierę. Ja wiedziałam, co będę robić i wiedziałam, że osiągnę sukces zawodowy. Mój ojciec był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Służbę zakończył pod koniec, w grudniu 1956 roku w stopniu kapitana. Przeglądałam charakterystykę ojca w dokumentach IPN-owskich i znalazłam tam z początkowego okresu jego służby, że był osobnikiem politycznie niewyrobionym. Czyli był po prostu normalny. Mój ojciec pochodził z terenów byłego zaboru pruskiego. To jest dosyć istotne, dlatego że ludzie urodzeni na terenie zaboru rosyjskiego zawsze uważali Rosjan za swoich wrogów i że niebezpieczeństwo nadchodzi zawsze ze wschodu. Na tamtych terenach była zupełnie inna mentalność. Tam wrogiem był Niemiec. Urodził się w bardzo przyzwoitej, katolickiej i bardzo biednej rodzinie, a więc pracował w majątku ziemskim. Zresztą był sierotą. Ojciec jego zmarł, kiedy ojciec i stryj mieli 2 lata. W czasie wojny pracował w tym samym majątku, tylko był to majątek, z którego Niemcy wyrzucili prawowitych polskich właścicieli i przejęli go na własność. Także pracował dla Niemców. W 2013 roku otrzymałam dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej. Ojciec zajmował się głównie rozpracowaniem struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. To są na przykład donosy pisane pozyskane przez niego źródła informacji. Do jakiegoś 17 roku życia nie miałam zielonego pojęcia, gdzie pracował mój ojciec. On później przeszedł do innych struktur. Wymazał swoją przeszłość. Ja byłam przekonana, że mój ojciec nosił mundur, był oficerem. Byłam przekonana, że jest wojskowym. Myśmy mieli łatwiej, myśmy mieli lepiej. PRL o nas dbał. Ja na przykład, podobnie jak moi rówieśnicy z tego samego środowiska, miałam zaplanowaną karierę. Ja wiedziałam, co będę robić i wiedziałam, że osiągnę sukces zawodowy, bo byłam na ten sukces skazana, tak jak inne dzieci resortu. Jeśli mu służysz wiernie, jesteś posłuszny, dostajesz wszystko, a nawet więcej. Lecz jeśli resort porzucisz, to resort ci zabiera wszystko, a nawet więcej. Ja jestem tego dobitnym przykładem, ponieważ w pewnym momencie mojego życia, około 20 roku, wybrałam własną ścieżkę. I taką ścieżkę, z której już nie było odwrotu. No więc resort pozbawił mnie wszystkiego. Moja opinia na temat resortowych dzieci jest następująca. Owszem, jestem resortowym dzieckiem, bo urodziłam się w takiej rodzinie i w pewnym sensie wychował mnie resort. Moi rodzice, szczególnie ojciec, nie miał specjalnie czasu na to, żeby mnie wychowywać, dlatego że prowadził specyficzny tryb życia, polegający na ciągłych rozjazdach, podróżach służbowych, szkoleniach, więc nie miał specjalnie czasu na to, żeby się mną zajmować. Wychowywała mnie moja babcia, której bardzo wiele zawdzięczam. A z kolei babcia wywodziła się z przyzwoitej mieszczańskiej rodziny w II Rzeczpospolitej. Akurat rodzicom mojej mamy bardzo dobrze się powodziło. Także moi rodzice to był rodzaj mezaliansu, tak bym powiedział. To były zupełnie 2 różne środowiska. Zauważyłam, że ktoś mnie okłamuje, a później zaczęłam zadawać pytania.
I nikt nie chciał mi odpowiedzieć. A więc zaczęłam szukać na własną rękę. To tyle. Ojciec mój zorientował się, kiedy już było na wszystko za późno. Najpierw próbował wywierać na mnie jakieś naciski, później widział, że to nie przynosi żadnych efektów, ale bardzo długo nie mógł się z tym pogodzić. Bardzo długo. Dlatego, że tak jak mówię, on mi zaplanował karierę. On wiedział, co ja mam robić w życiu. Zawsze chodziłam do bardzo dobrych szkół. On mi zaplanował studia, on mi zaplanował wszystko. No i niestety się nie udało. Otóż ja bardzo wcześnie, na pierwszym roku studiów, zetknęłam się z pewnym profesorem, który podpisał list protestacyjny po uchwaleniu noweli lutowej 1976 roku. Pan profesor był przedwojennym komunistą, żeby była jasność, a ponieważ byliśmy sąsiadami z panem profesorem, często wracaliśmy do domu razem. Jego bawiło, że taka młoda dziewczyna gdzieś tam się koło niego kręci i słucha, co ma do powiedzenia, dlatego że koledzy i współpracownicy już dawno przestali go słuchać. I profesor mi opowiadał bardzo ciekawe rzeczy. Wtedy były dla mnie odkryciami. I pamiętam takie jego słowa. Proszę pani, pani dożyje demokratycznych czasów. Ja już nie. Proszę pamiętać, że ekonomicznie wy się bardzo szybko odbijecie. Natomiast przemiany społeczne w świadomości ludzkiej to jest proces na pokolenia. Ja się podpisuję pod tezą, że do dzisiaj trzecie pokolenie AK walczy z trzecim pokoleniem UB i odwrotnie. Bo nasze społeczeństwo jest w sposób trwały podzielone. I to są rowy nie do zasypania, bo to by wymagało ogromnej mobilizacji moralnej po obydwu stronach. Moi rówieśnicy, którzy porobili kariery, wyszli z tego samego środowiska co ja. Czy sobie wyobrażacie, panowie, że taki na przykład były wiceszef UOP jest w stanie stanąć i powiedzieć tak, ja zrobiłem karierę dzięki temu, że miałem w rodzinie człowieka, który był jednym z największych katów w Urzędzie Bezpieczeństwa. Przecież on w tym momencie przekreśliłby wszystko. Czy sobie panowie wyobrażacie, że znany lekarz albo adwokat wychodzi i mówi: tak, zostałem szefem kliniki, bo zawdzięczam to mojemu teściowi. On tego nigdy nie zrobi. Bo on by został odarty ze wszystkiego, co osiągnął. Że został wyniesiony na tej fali. Dlatego nigdy nie ustąpił. Pod wpływem tego, co usłyszałam od profesora przedwojennego komunisty, zaczęłam szukać kontaktów ze środowiskami opozycyjnymi. I to doprowadziło do tego, że musiałam zmienić uczelnię, ponieważ z pierwszej mojej uczelni zostałam relegowana. Ojciec strasznie to przeżył. Nawiasem mówiąc, mógł mnie z tego wyciągnąć, ale nie chciał, bo mnie chciał ukarać. Chciał, żebym na własnej skórze odczuła konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Kiedy zaczynałam swoją przygodę z własną drogą życiową, to strasznie znielubiłam swojego ojca, ja go wręcz znienawidziłam. Ten proces docierania do prawdy, takiego powolnego docierania do prawdy, spowodował, że ja mu wybaczyłam i ja go na nowo pokochałam. Przy czym, żeby było jasne, nigdy go nie usprawiedliwiałam i nie zamierzam tego robić. Mój ojciec zmarł w roku 1993, miesiąc przed śmiercią. Pozbawiono ojca dodatków emerytalnych.
któremu przyznał moczar w 1968 roku. Więc te wszystkie przywileje ojciec utracił i uważam, że słusznie, bo mu się to nie należało. Kiedy przyszłam do rodziców do domu, zobaczyłam na stole kartkę i zapamiętałam jedno zdanie z tej kartki. Nigdy w życiu nikogo nie zabiłem. Bardzo mnie to uderzyło, bo zdałam sobie sprawę z tego, że mój ojciec miał bezpośredni kontakt z mordowaniem ludzi. Jeśli napisał, że nikogo nie zabił, to znaczy, że uczestniczył, że był świadkiem. I to mnie przeraziło. Natomiast co powiedział mi na początku transformacji? Powiedział do mnie tak. Po pierwsze, wy nigdy nie dotrzecie do tych dokumentów. To na zawsze pozostanie tajemnica. Nigdy. Absolutnie wybij to sobie z głowy. Złożyłam wniosek rodzinny do IPN-u o udostępnienie ojca akt. Okazało się, że mój ojciec wszystkie dokumenty dotyczące jego przeszłości do roku 1956 zniszczył. Miał taką możliwość, zniszczył. Zniszczył dokumenty mojego męża, tak żeby nie pozostał żaden ślad. I kiedy zadzwoniłam do pracownicy IPN-u rozpatrującej ten mój wniosek, pierwsze pytanie, jakie jej zadałam, było: niech mi pani powie, czy mój ojciec na mnie donosił. A ona mi wtedy odpowiedziała: z dokumentów wynika, że panią chronił. Później zapoznałam się z aktami jego kolegów i współpracowników, którzy zrobili naprawdę w PRL-u bardzo dużą karierę. Ich dzieci w tej chwili już są na emeryturze, ale zajmowały bardzo wysokie stanowiska. I ja odniosłam takie wrażenie, że on w pewnym momencie chciał się wycofać. To znaczy, że był taki wycofany. Nie miał parcia na karierę. Tak jakby coś nie zatrybiło. Ale to jest wejście w ten świat, to jest bilet w jedną stronę. I sądzę, że sobie zdawał sprawę z tego. Że już nie ma odwrotu, nie ma wyjścia. Przy czym nigdy w domu otwarcie nie dał tego po sobie poznać. On konsekwentnie był taki, jak go wyuczono. Mój ojciec chciał mnie uchronić przed dwiema rzeczami. Po pierwsze przed polityką, po drugie przed służbami. Żadna z tych rzeczy mu się nie udała. Bardzo żałuję, że ojciec umarł nagle, bo ja tak naprawdę to nie zdążyłam się z nim pożegnać. I tak sobie myślę, tyle lat straciliśmy na zupełnie niepotrzebnych, zbędnych wojnach. Zamiast cieszyć się naturalną więzią, jaka wynikała z naszych relacji. I to jest coś, co mnie najbardziej boli. Kiedyś mnie pytano, bo pewnie ojciec by nie wyjechał ze swojej wsi, gdyby nie zaprzedał duszy diabłu, gdyby nie podpisał tego cyrografu w 1946 roku. Ja sobie tak myślałam bardzo często. Co by było, gdyby on został? I mogę odpowiedzieć tylko tyle. Wolałabym, żeby tam został. I chyba wzięłam na siebie ciężar i swój, i jego. Także mam nadzieję, że jemu będzie wybaczony kiedyś.